podnóże Santiago de Compostela. Zanim zobaczymy kopuły bazyliki, dwie kopuły bazyliki, oczywiście, no jak przystało na Santiago i wiele innych miast, trzeba zobaczyć kopuły McDonalda. Żółty jest ten Jakubowy, a niebieski do Fatimy. Santos Popularos. Santos Popularos to święta popularne. W Portugalii takie się określa i do jednego z nich należy świętego Jana. Na świętego Jana, kiedy u nas w Polsce zaczyna woda przekwitać i można się kąpać, tu odbywa się wiele imprez. Kolejnym miasteczkiem na mojej trasie jest Ponteverde. Miasteczkiem, choć największym miastem galicyjskim w Hiszpanii. Co tu zobaczymy, już Wam pokazuję. Na pewno zabytki, wszędzie są zabytki. Kościoły, bazyliki. Już zmierzamy do Santiago de Compostela, już niebawem tam będziemy, a jutro ruszamy pieszo na szlak angielski, a dokładniej rzecz ujmując na szlak celtycki, gdzie można w czasie świętego Jana spotkać czarownicę. Weekendowy targ w Ponteverde to nie tylko konieczność zarobienia pieniędzy, ale to ich sposób na spędzanie czasu w weekendy, gdzie nie chodzą do pracy, gdzie po prostu mają okazję spotkania się z ludźmi, pogadania, wymienienia. Te południowe nacje lubują się w tym nawiązywaniu kontaktów. Wygląda to trochę inaczej niż w naszej wschodniej Europie. Towar macany należy do macanta. Jak ja teraz z tym fotelem do domu polecę. Właśnie nabyłem w drodze kupna wydanie Quo Vadis Henryka Sienkiewicza po hiszpańsku. Czy to nie jest pamiątka? Kto chce, mu wypożyczę. Piszcie w komentarzach, a wyślę do przeczytania. Tę pannę rzucającą kwiaty, jeśli ktoś potrzyma za dłoń, znajdzie żonę w niedługim czasie, co mnie już potrzeba. Encanto a él, a San José acompaña. Llegaron a Belén, que pidieron posada, respondieron de adentro con voz alborotada. Przez Montenegro prowadzi także portugalski szlak do Santiago de Compostela. My pójdziemy jutro galicyjskim, jak wspominałem, gdzie można spotkać czarownicę. Natomiast jest tutaj szlak portugalski, prowadzi przez Montenegro i jest bardzo popularny wśród Polaków, dlatego że na własną rękę można dolecieć do Porto w Portugalii i stamtąd ruszamy już do Santiago de Compostela. Są znaki wbudowane w chodnikach, które mówią, w jakim kierunku iść. To z samego Porto do Santiago de Compostela jest to około 200 km. I mimo, że to Kolumbowi przypisywano odkrycie Ameryki, tak wiemy, że gdzieś są zapiski, iż to nie Kolumbowi, tylko Wikingowie te wybrzeże Ameryki odkryli, ale o tym się mniej mówi. Cała sława, cały splendor spłynął na Krzysztofa Kolumba. Inną też rzeczą jest to, że Magellan czy Vasco da Gama to odkrywcy równie wielcy, ale jednak o nich u nas w Polsce mniej się mówi, mniej się wie. Czy trzeba przyjechać tu? Trzeba, żeby się tego dowiedzieć. Trzeba przyjechać tu, żeby zobaczyć to, jak inaczej, w jakim innym tempie tutaj ludzie żyją. W Ponteverde prześpicie się również w hostelu. Ceny zaczynają się od 30 euro, od 25 nawet po małych negocjacjach. Hiszpanie negocjować lubią i można to z nimi robić.
Za przygrzebki. Za przygrzebki. Zamówiliśmy czerwone wino Luis Cañas, szczepu Rocha, wino wytrawne. Smakowaliśmy je wcześniej, dlatego tak dla pewności zamówiliśmy je jako czekadło. Pieczywo galicyjskie bardzo smaczne. No i przegrzebki na danie główne. Przegrzebki są tu hodowane na takich urządzeniach, które nazywają się bokas. Na urządzeniach bokas. Są te urządzenia, pływają na wodzie, są z nich spuszczone liny, na których te przegrzebki, te małże, bo to tak naprawdę małże, są hodowane. System podobny do systemu w Senegalu, gdzie na drzewach namożninowych również rosły ostrygi. Tylko że tam te drzewa same w sobie gałęzie wpuszczane do wody i te przegrzebki, te małże tam po prostu się hodowały. Zaraz pokażę Wam, jak to danie wygląda. Zamówiliśmy również oprócz tych małż kalmary. Bardzo nam nie podobane. Bo my bardzo lubimy kalmary. Bo my jesteśmy Kalmarowcy. nie. My jesteśmy degustatorami kalmarów i małż. W każdym zakątku świata, w Turcji, w Senegalu, tu w Hiszpanii, w Galicji, no wszędzie trzeba posmakować małży, prawda? Ta przegrzebka zapieczona, grillowana jest podana w masełku czosnkowym na gorących muszlach. No rewelacyjny, rosołek sam w sobie pysznie smakuje. Sama przegrzebka. Przegrzebka, jak to każda małża, jest przyklejona do muszli. Moment. Sama przegrzebka. No i to masełko. Głodziunka. Muszelki zabieramy na pamiątkę ze sobą. Będziemy Będziemy je sprzedawać albo będą ozdabiały nasze telewizory. Na stół wjechały kalmary zapiekane w panierce takiej, w jakimś takim cieście. Zaraz spróbujemy się dowiedzieć, o co tu chodzi. Weź tu polej, albo ja polej wszystko, co lubisz. Mogę, nie? No. No i wtedy się przyniesie. Jestem na celtyckim szlaku do Santiago de Compostela. Idę tą drogą ostatnie 8 km. Mogę się tu spodziewać wiedźm galicyjskich. Właśnie pierwszą tu widzę. A jest dzisiaj 24 czerwca, świętego Jana, i one są aktywne. Wyglądają właśnie tak. Na szlaku szukajcie znaków muszli świętego Jakuba, strzałek kierujących do Santiago. To jedyne kierunkowskazy. Kolejny kierunkowskaz, coraz bliżej celu. Ja nie przysłali reklamy mam. Hiszpańskie łąki, bardzo podobne do tych naszych.
Tu widzimy jakieś zabudowania. Jesteśmy około 5 km przed samym Santiago. Więc niedługo już odwiedzimy dom świętego Jakuba. Grób świętego Jakuba. Kolejny znak. 5:45. Pielgrzymi wędrujący do Santiago zazwyczaj niosą kamień pielgrzyma, który pobierają na pierwszych etapach swojej wędrówki i zostawiają na tych przydrożnych kierunkowskazach. Lżej się im robi, fajniej się robi. Ja jestem ukontentowany tym, że idę tutaj, choć nie robię szlaku całego portugalskiego, czy celtyckiego, czy francuskiego. Ten francuski ciekawy, bardzo pokazany, bardzo fajnie w filmie z Martinem Sheenem Droga życia, film z 2011 albo 2012 roku. Warte obejrzenia, oglądałem go 4-5 razy. No, niesie przesłanie, tak jak to, że ludzie tutaj pielgrzymują, nie zawsze wierzący, pielgrzymują, bo chcą się sprawdzić, traktują to jako wyzwanie sportowe, idą prosić o coś, to już ci wierzący, bądź dziękować. Ja idę dziękować, bo mam za co, ale to już może trochę za bardzo osobiste. Już jestem w mieście, w Santiago, jakieś zakłady, dzielnica przemysłowa. Jest poniedziałek, za kwadrans 8 i się Santiago budzi do życia. A mnie zostało 5 km. Na razie nic ciekawego się nie dzieje, więc za chwilę. Tu na tym rozwidleniu znaki czasami można przegapić, bo jak widzicie, no taki lekko schowany. O, tu są te spichlerze, które normalnie przy domostwach są budowane na tych kamieniach. I zobaczcie, zwróćcie uwagę tutaj na ten kołnierz. Ten kołnierz jest po to, i też zobaczcie, schody kończą się w pewnym miejscu. Ten kołnierz służy temu, żeby gryzonie mogły tam podejść do góry. Trzy kilometry do celu. Pół godziny. Zrobiło się wąsko na tych uliczkach i trzeba wypatrywać znaków, bo żeby nie pobłądzić lub niepotrzebnie nie pójść w złym kierunku. Wprawdzie trzeba się troszeczkę rozglądać, niemniej uważam, że droga do świątyni jest dobrze oznakowana. Nóżka trochę ucierpiała, ale dochodzi do siebie. Na sarkofagu, tak, w ręce trzyma gwiazdę, kobieta oczywiście symbolizuje wiarę. Gwiazda wskazuje na rozpoczęcie Jakuma, na koniec, może one mają...
Minut przed mszą czekamy na mszę w katedrze Santiago de Compostela. Dostaliśmy jeszcze miejsce siedzące. No, dowiedzieliśmy się, że na tej mszy kadzielnica ta słynna, znana kadzielnica nie zostanie użyta. Będzie dziś użyta wieczorem, ale nie wiadomo jeszcze na której mszy. I to, czy ona jest używana, jest ścisłą tajemnicą. Tylko my, dołożywszy wysiłków, dowiedzieliśmy się o tym, że teraz ona nie będzie użyta. Dlatego jest też tych miejsc siedzących trochę. Ponieważ kiedy rozejdzie się informacja, że na mszy będzie używana kadzielnica, to ludzie tu czekają po 2 godziny, aby zobaczyć właśnie rozpalanie kadzielnicy i te znamienite jej rozhuśtywanie przez 8 duchownych.